Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na kanale Sherlock Holmes The Awakened. Na pewno będę pewnie ramił wszystko. Tak, dobra, nie umiem mówić. Sherlock boi się wody. Ok. Będę tak lamić, że tylko marnujecie czas to oglądając. Zobaczmy sobie połączenie z Lovecrafta i Sherlocka. Widmo nad Londynem. Baker Street. O, ładnie. Chyba jest 4K i jednocześnie 60 klatek. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the mess required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Dobra, zobaczmy. Tu? O, okej, badanie. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily Troszkę walk to dziwnie his shop. to That's działa. good service. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. No. Nastroje w relacji angielsko-szwedzkich stały się bardzo napięte po serii niefortunnych wydarzeń podczas niedawnej wizyty szwedzkiej księżniczki Idul w Londynie. Najgroźniejszym skandalem okazało się niewyjaśnione zaginięcie ochroniarza księżniczki Ildur. Wielka hańba dla brytyjskiego korpusu dyplomatycznego. Wieloletni członek jej najbliższych kręgów skorzystał z okazji, aby pozwiedzać po służbie Londyn, ale nigdy nie wrócił z nocnego spaceru. Rzecznik policji zapewnia redakcję Adwersera, że z pewnością odnajdą ochroniarza, gdyż jest on jaskrawym przykładem skandynawskiego kanonu piękna. Takiego człowieka łatwo zauważyć w tłumie wśród innych dżentelmenów w klubie, bądź wśród pięknych słowików, które dotrzymują im towarzystwa. Local gossip, all of it uninteresting. Co, będziemy szukać tego zaginionego? I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Okej, będziemy przeszukiwać kosz. Na dół. Idziesz za mną? Idzie! Nie jesteś jak John, poprzedni John, co ten. Tylko się teleportował. Baker Street. Do kosza. A gdzie jest kosz? Jest deszczowo, należałoby się ubrać. Otwórz teczkę i przejść do garderoby, wciskając R1. Garderoba. Marynarka, tu. Płaszcz Sherlocka. O. Mam sporo tych ubrań. A to? Wiatrówka zbiera się na burzę. Nie. Tak, płaszcz. A, i nakrycie głowy. Okej. Melonik. Fez. Cylinder, czapka myśliwska. I nic mi się nie podoba.
Wygląda na to, że dobrze w niej wyglądasz. Damy się jako statuologii, sfery są fajne. Dobra, first będę Doktor Who. Liczy się? Co The to? cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. Mhm. No i tu jest ta gazeta. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Przytrzymaj... Get the strand. Get your copy of the strand here. O, dzięki za kopię Sorry, stranda. Mr. Holmes. I just sold my last paper. Glassed. Then Dopiero why are you mówiłeś still o tym. here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Aha, dobra, wyjaśnię się. Any breaking news today? The dog accident. It's the talk of the town. Yes, yes. Besides the tripe on the front page, anything about burglaries? I'm not sure, sir. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson, Sure, now I can take the day off. Spoko. Co zrobił? did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Which Gdzie way did he poszedł? go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Mhm. Byli. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Spoko, będę ci płacił. Zeznanie godzisz. Masz pałac pamięci, nowe Get the pytanie. strand. Get Dobra. Pałac pamięci. Kto zniszczył Ebrem Prester? Książka Barnesa, Kolej Retusa. I co? Mogę to połączyć jakoś? Kolej Retusa? Nie. Obserwacje, brak egzemplarza ze stron. Książka. To? Aha, czyli... Tak. O, zeznanie gazeciarza jest. I książka od Barsa? Łączy się to jakoś? O, łączy się. Bars, miejscowy sprzedawca. Pan Barnes jest częścią spisku. Gazeciarz twierdzi, że podejrzany mężczyzna nie zesłał stertę książek. A dzisiaj rano pan Barnes, bęciowy księgarz, dostarczył powieść Watsonowi. Kolec kaktusa jako narzędzie zbrodni głośnych huk. Powinniśmy pójść z wizytą do pana Barsa. From that Mr. Holmes' murder? Yes, Barnes has his... Mogę przypinać... Dobra, przypnij. Gazeciarz twierdzi... Okej. Nie, to jest tu. Książki pana Barnesa. Na której wymienię adres jego sklepu znajdujący się tuż za rogiem. Okej, a jak do mapy mogę przypiąć? Not every pawn knows it's part of a game. Dowody Get the z... strand. Get your copy of the strand here. Dobra, cicho. Smoking tobacco, nie, to nie. Za rogiem. W którą stronę jest za rogiem? Może w tamtą. Czyli oczywiście będzie w drugą. Tu. Tym razem nie będę wycinał Sherlocka w tej serii. Zauważyłem, że jak przez ten... Jak to się nazywa? To, co obcina filmy, to HDR psuje i dziwnie rozjaśnione są. Tu? Nie. Będę się tak błąkał i... Gdzie jest ta mapa? O! Baker Street, posiadłość Sandwicka. Fajnie. Jeszcze raz. Oto woli dostarczy zamówienie do książki dostarczonej Barnesa, na której wymienię adres jego sklepu znajdujący się tuż za rogiem. Chociaż? To nie to? Smoking tobacco. Nie. To nie to. Tu? W tą stronę? Nie. To tuż za rogiem... Fryzjer. O, jest!
Księgarnia Barsa. Gdzie? To? To? Gdzie? Tu, w końcu jest. Panie Barnes. To Do you pan? even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Werner Vogel? Przyjrzyj się. To pan. Worki pod oczami. Efekty przepracowania. Oko. Tu coś. Już wrócił się? Ziemia? To już gazetowy? A może? No i ty wywróciłeś się, nie? Ból w lewej nodze. Jeszcze coś? I tu coś na bucie? Chce się wydawać wyższy, wysokie obcasy. Pan Bars ma pod oczami ogromne worki, są wynikiem stresu oraz małej ilości snu. Od niedawna kuleje, zapewne w wyniku napadu. Nosi buty na obcasie, aby zrobić wrażenie wyższego czy też silniejszego, zapewne aby uniknąć kolejnych przypadków pomocy. Pan Bars otrzymuje od kogoś pogróżki. Może być wplątany spisek przeciwko mnie. Albo pracoholik. Kuleje i ma spore worki pod oczami, skutek wielu godzin intensywnej pracy. Nie jest zbyt pewny siebie, próbuje wydać się wyższym niż to przez ponoszenie butów na wprowadzenie. To mało prawdopodobne, aby ktoś taki mógł być wplątany w próbę zabójstwa, nawet jeśli atrament na jego dłoniach sugeruje, że jest on odpowiedzialny za zniszczenie gazety. Mimo wszystko pan Barnes może być nieświadomym pionkiem większej zagrożenia. Nie, pewnie szantażują go. Mr. Barnes, a word. Pewnie go pobili czy coś. No. Uciekł? Oh, for goodness sake. No, szybko poszło. Pok, pok. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we Co pan tam reschedule przesuwa? in a month or two? Come now, Mr. Barnes. Only take a Reguluje moment. drzwi, czy ucieka przez okno? Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to Oh. coax him out. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. No. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Spadł z drabiny? Może tego? Okej, pomiń. Już nie muszę widzieć. Nie ten. Tutaj to jest. Co jest? Nie, odepnij. Tu coś. O, tu jest coś. I could hardly imagine anything more macabre. W sumie taki klimat Lovecrafta pasuje. Tu. Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. I gazetka. Katalog atletycznych roślin na ladzie Barnesa. Tytuł mi Wieczne rośliny na wieczną miłość. Czyli coś było tam. Okej, coś jeszcze gdzieś? Coś? Księga? Nie. To? Nie. To? O, tu. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Okej, kwiaty. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Wymieniane zadanie. I co? Ktoś, Finest view London has to offer. jakaś pani. A, kwiaty tam są. To jeszcze ktoś gdzieś? Chyba, że to pani. Pani coś widziała? The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Mogę pogadać, ale... O!
No badaj kwiaty. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so Jest beautiful. kaktus. I imagine so. I merely sell them. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Książki? Jeszcze coś? O. A familiar spine? Is this what I found in my dustbin? Mhm. Czyli jednak rozkminiłem to, że Anything trzeba do tickle your niej... fancy, Mr. Holmes? Kaktus. Nosi makijaż, poprawia wygląd czy ukrycie czegoś. To nieobecne spojrzenie, unika kontaktu wzrokowego, Lucy jest rozproszona. Danie może ten niezwykły, jak na strój do pracy, luksusowy materiał. Ona chyba coś czeka na ten znak. Puszka żałowy na pamięć o rozwarłym mężu. But? Kałuża? Czyste buty, zmieniła buty po przybyciu. Chyba gotowa żyć dalej. Pani Flamingan używa makijażu, by ukryć załzawione policzki. Jej ubrania są wykonane z drogiego materiału, który nie nadaje się do pracy. Na jej butach nie ma śladów błota, zapewne je przybrała, gdy dotarła do pracy. Próbuje zakopać poczucie straty przez noszenie ekstrawaganckich strojów, ale nadal nosi gorzko żałobną po zmarłym mężu. Jej spojrzenie zawsze nieobecne zdradza jej wycofany stan emocjonalny. Należy stwierdzić, że pani Fleming nadal próbuje się pozbierać po tragicznej śmierci Marona. Może tak być. Pani Fleming znaczy gorzkę żałobną, aby pamiętać o zmarłym mężu, ale próbuje żyć dalej. Jej ubrania są wykonane z drogiego materiału, który nie nadaje się do pracy. Na jej butach nie ma śladów, zapewne je przybrała. Jej oczy nieustannie śledzą ulicę, jakby czegoś szukała, być może na kogoś czeka. Pani Fleming pielęgnuje pamięć o zmarłym mężu, ale mimo wszystko próbuje żyć dalej, ułożyć sobie życie, to skierować męża jej styl, a makijaż być może próbuje przyciągnąć czyjąś uwagę, albo po prostu nauczyć się znowu kochać samą siebie. Prawie czy ukrycie czegoś? To nieobecne spojrzenie. Może jest dalej w żałobie? Bo tak to by... No. My condolences, Mrs. Fleming. Mr. Holmes? Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh, no. I loved him more than anything, of course, but that was some time ago now. Life goes on. Jednak A źle. lesson we all learn, one way or another. Dobra, wszystko do wody, co? No I to don't lecimy. know anything about this, sorry. One of Okay. these things is not like the other. A, igły. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Czy to nie jest jej? Are you Różna sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. I don't know anything about this, sorry. I'm Dobra, afraid I lecimy can't wszystko. help with that, Mr. Holmes. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth No. does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Pogadane wszystko. Wracamy. Ziomek. Otworzysz teraz? Apologies, but I can't hear you. Please come back later. I się zaczyna. Co ja mam zrobić teraz? Pałac pamięci. Może tutaj coś. Dlaczego Banster krowuje się tak dziwnie? Kolec kaktusa może być trujący.
Wyznanie, opinia, Fleming, Barnes się, London. Jest częścią spisku? Łączy się i obserwacja? Zwiędły portret postaci, zwiędłe karty na widoku? Łączy się to? Chyba nie. Czy zwiędłe kwiaty jakby się przyjęło, ale z czymś innym. Złamano drabina Barnesa, książka, krypto, róże na sprzedaż, kaktus z pękniętej donicy. Katalog roślin? Jakie to? I to coś? Nie, to się... O, to się połączyło. Opinia, Fleming, zwiędłe kwiaty i tylko niebieskie trzeba. I róże na sprzedaż? Nie. Dziwny kaktus? O, tak. Pan Bars kocha panią Fleming. Bars wystawia w oknie bukiet z innych kwiatów, aby przyciągnąć uwagę pani Fleming, kwieciarki. Ma on nadzieję, że przyjdzie ona do jego sklepu, aby doradzić mu w kwestii ich podlewania. Być może jest to symbol jego desperacji. Barnes animowo dał jej w prezencie kaktusa, którego zamówił z katalogu, jaki znalazłem na jego ladzie. To dość kontrowersyjny wybór, ale dla Barnesa jest symbolem wiecznej miłości, gdyż w katalogu kaktusy opisane są jako nieśmiertelne. Oczywiście jest to ten sam kaktus, który został upuszczony na mój egzemplarz The Strand, ten. Czas poznać całą historię w całości. Okej. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. No. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. Co ty robisz z tymi drzwiami? You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Co on tam zrobił I sobie? couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Potknął się Barnes, pewnie. it's Dr. Watson. Rest assured, we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. Wychodź. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Dobra, As poradzę in ci. most things in life, truth is the answer. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Eksplozja saletry zatrzasnęła dorkami. Osoby przebywające w zeszłej nocy w porcie londyńskim zostały wyrwane z długiego odpoczynku przez głośne wybuchy i czerwony dym zakłócający ich spokój. Statek handlowy Moskwa, który zacumował przy molo N3 wczesnym wieczorem miał w planach wpłynąć do Europy, stanął w płomieniach po kilku eksplozjach rzędu. Władze portu nie skomentowały jeszcze sprawy. Nie wiadomo także, czy na pokładzie znajdowała się członkowie załogi.
Naoczni świadkowie twierdzą, że widzieli, jak do rzeki wylewa się saletra, ale obszar został zamknięty dla robotników i szerokiej publiki. Wygląda na to, że na pełen obraz sytuacji będziemy musieli jeszcze Come, zaczekać. Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Też Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. It doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. idziemy do posiadłości celnika, ale to już w następnym odcinku, więc dzięki wszystkim za uwagę. Jak się podobało, zostawcie lajka. Do następnego, cześć. O, PG u góry. Na razie.